Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Trzy, dwa, jeden. Cześć Franku. Cześć Kamil. Widzę, że ostatnio gdzieś nurkowałeś, bo masz mokre włosy. Właśnie wyszedłem z wody, gdzie prowadziłem program Try Freediving, czyli pierwsze takie uporządkowane nurkowanie na zatrzymanym oddechu. Okej, super. I dzisiaj będziemy właśnie gadać o freedivingu. To jest odcinek dla tych, co wstrzymują oddech, ale jeżeli jesteście Albo dla tych, co sprzętowcami... lubią to oglądać, bo my Tak. mamy całkiem widowiskową rzecz. No właśnie, Deep Spot Challenge. Zacznijmy od tego, czym jest, co to jest, z czym to się je. Tak, no Deep Spot Challenge to jest nazwa formuły. O tyle jest to istotne, że my ją propagujemy na zewnątrz i właśnie na Florydzie mają być też zawody Deep Spot Challenge, Florida Edition na przykład. Tak, to się tam jest, to się procesuje. Wow. Więc to jest coś, co wymyślił Tomek Nitka, czyli Nitas, a wynika to z takiego problemu, który dla osoby nieuprawiającej freediving jest tak śmiesznie abstrakcyjny, że warto o tym wspomnieć. Mianowicie, jak nigdy nie uprawiać freedivingu, to wizja, że zanurkujesz na jednym oddechu na 45 metrów jest głęboką abstrakcją dla większości ludzi. To jest strasznie głęboko i wyciągnąć muszelkę z 6 metrów jest wyzwaniem, z 10 jest wielkim osiągnięciem, a jak ktoś zanurkuje na 20, to wnukom może opowiadać. No więc gdzie 45? No ale jak ludzie już trenują ten freediving i się uczą, to okazało się, że 45 to naprawdę nie jest dużo. Dla takich, co trenują, nie dla przeciętnego Kowalskiego. No i w związku z tym nie można zrobić zawodów zanurkuj na 45 metrów albo płycej, bo po prostu strasznie dużo ludzi byłoby ex aequo na pierwszym miejscu. Można to modyfikować stylami, są jakby bez płetw jest trudniej niż z płetwami, a z płetwami jest trudniej niż po prostu rękami wciągnąć się po linie, ale dalej dla zbyt dużej ludzi jest to osiągalne. Więc połączyliśmy dwie dyscypliny freedivingowe. Jedną to jest to nurkowanie w głąb i tu mamy dwie kategorie. Tacy, co mniej potrafią, nurkują na 20 metrów, tacy, co bardziej potrafią, nurkują na 44, to się nazywa profi i non-profi. A później schodzę w dół, wracam do góry, dochodzę do static zone, pierwszy tutaj termin, i to są 2 metry od powierzchni, to jest zaznaczone na linię, taki obszar. I tam zawodnik się zatrzymuje i tutaj widzu, słuchaczu, wyobraź sobie, że właśnie zanurkowałeś na głębokość 20 lub 44 metrów. Już widzisz tę powierzchnię, już ją liżesz niemalże, już ona tam jest, a ty musisz się zatrzymać w tym momencie i nie oddychać jeszcze długo, bo takie nurkowanie góra-dół na dno tuby, no to bez problemu można się zmieścić w 2 minutach. My pozwalamy ludziom się zrelaksować, więc dajemy na to maksymalnie 3 minuty. Ale najdłuższe czasy te Deep Spot Challenge to jest 5-5,5 minuty, czyli ktoś zrobi w tej z powrotem i jeszcze wisi na tej linie 2,5 minuty, aż zaczerpnie wdech. Jest to dyscyplina mordercza, wymagająca, bardzo trudna psychicznie, żeby osiągnąć jakby dobry rezultat, bo po prostu tutaj się kłóci trochę z takim nawykiem, że jak się wynurzam, to już zaraz będę oddychał. No dokładnie, nie? Ale powiedz mi... To podziękujemy Nitasowi. A za- zupełnie poważnie jest fantastyczną formułą, tam to wbrew pozorom jest na tym dużo więcej. Jest ona bardzo bezpieczną formułą, dającą z jednej strony szansę naprawdę naciskania jakby do krawędzi, do limitów, a z drugiej z hiper wysokim poziomem zabezpieczenia. No tak, bo zostajesz już w sumie na tym bezdechu, ale dosyć płytko, tak? I tam pewnie całe safety, wszyscy już tam są. Ale Tak, rozumiem, poprawię że... cię z konieczności, sam też robię ten błąd, więc bezdech jest jednostką chorobową i tak w nomenklaturze nie powinno się tak mówić, zatrzymany oddech, wstrzymany oddech. Oczywiście wiemy, o co chodzi, jak najbardziej, więc A ale powiedz mi, no właśnie, bo to zawsze tak wygląda, że najpierw na dół i potem wchodzę w tą static zone, czy mogę sobie najpierw zacząć od static zone, a potem na dół i do góry? formalnie mogę, ale to w praktyce się nie sprawdzi raczej, aczkolwiek rzeczywiście jak będziecie oglądać streaming na żywo, jakby jak będziecie oglądać te zawody, to często jest tak, że ludzie się zanurzają, no bo muszą tam do upływu takiej komendy top time, czyli tego momentu zero, w którym muszą być zanurzeni cali, ale wcale się nie spieszą na dół. To jak najbardziej widać też na nagraniach, że tam nie ma wyścigu w dół. Natomiast jest tak i to nawet nurkowie scuba to powinni wiedzieć, jeśli są po kursie nitroksowym, że jest jakiś podstawowe wysokość, ciśnienie parcjalne tlenu, które podtrzymuje świadomość nurka.
I tam jak zejdziemy do 0,12, 11 atmosfery, to oscylujemy w bardzo niebezpiecznych granicach, gdzie można stracić przytomność. No ale co za tym idzie, jakbym ja wstrzymywał oddech głęboko pod wodą, tam ciśnienie otoczenia jest większe, więc i ten partial tlenu będzie proporcjonalnie zwiększone do ciśnienia otoczenia, to ja mogę wstrzymać oddech na tyle długo, że dalej czuję się ok, zaczynam się wynurzać, no i tracę przytomność. Bo ciśnienie otoczenia zmalało, więc partial tlenu zmalał, więc to taką ma nazwę ludową mroczki płytkiej wody. To jest bardzo stara nazwa, taka nazwijmy to nieprofesjonalna, no ale oddaje problem, bo rzeczywiście chodzi o utratę przytomności blisko powierzchni. No i żeby bronić się przed tym ryzykiem, my nie pozwalamy tym zawodnikom wstrzymywać oddechu długo i głęboko. No ja wiem znowu, że 2 minuty i 3 minuty to jest dość długo. I ja myślę, że ja nie umiałbym zrobić nurkowania na 44 metry i z powrotem i 3 minuty, na pewno nie bez jakiegoś większego treningu, bo to jest długo. Ale dla takiego wytrenowanego człowieka, to on woli sobie zanurkować powolutku w dół, tam trochę posiedzieć i wynurzyć się, jak poczuje, że już pora się wynurzyć. Ale to by bardzo zwiększało ryzyko, że jemu się coś jednak przytrafi głęboko. No a wtedy wszystko jest obarczone większym ryzykiem. Więc żeby to zminimalizować, my nałożyliśmy tę granicę 3 minut w tej grupie profi. I ona, to dosyć ciekawe, ludzi, którzy przychodzili tu przez lata, bo to będzie teraz 6. edycja, bardzo mocni zawodnicy, wielu wyeliminowała, bo mówiliśmy: słuchaj, masz tylko 3 minuty. Nie no, 3 minuty easy, bez problemu, dam radę. No bo to nie jest szybko, ale jak człowiek tak się dobrze zrelaksuje, tak się woda jest ciepła, jest przyjemnie, byliście w deep spocie wszyscy, no żyć, nie umierać, to nagle słyszą z głośników mój głos, 10, 9, 8, 7, 6 i jak ten głos ich zastanie za głęboko pod wodą, no to nie zdążają do strefy statyki, za to jest dyskwalifikacja. I w ten sposób dużo mocnych zawodników przegrało niby ze słabszymi freediverami, ale takimi, którzy odbyli dedykowany trening do tej dyscypliny. Czyli tak naprawdę maksymalnie te 3 minuty i ostatnie 10 sekund są informowani, że czas mija, tak? I trzeba znaleźć się na tych 2 metrach, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. No i jak to te 10-9 cię zastanie tam 30 metrów pod wodą, to już się nie uda. Nie da się z 30 tak szybko dopłynąć, no nie da. A jeśli by się udało, to już no generalnie nic dobrego z tego nie wyniknie. Natomiast jeśli to jest parę metrów przed tym static zone, no to jest właśnie taka informacja, pora tam się ruszać. I znowu widać to bardzo ładnie na streamingu, na filmach spod wody, jak ci freediverzy, czy mają rozplanowane to nurkowanie, czy nie. No. Okej, czyli tu mamy tak naprawdę połączenie nurkowania w głąb, nurkowania statycznego i jeszcze dochodzi ten element strategii, jak rozumiem. Dokładnie tak. Dlatego mimo wielu jakby przekomarzek uważam, że Nitas wymyślił naprawdę fantastyczną dyscyplinę, bo to jest problem wbrew pozorom nie tylko nasz, urządzanie zawodów freedivingowych, no bo często masz ograniczenie głębokości, po prostu nie masz głębiej, dno masz tam, gdzie je masz, to z jednej strony. Z drugiej strony zawody, które toczą się tylko bardzo głęboko pod wodą, nie są specjalnie widowiskowe. W sensie są widowiskowe na wideo, ale no nie da się, tak? No tak, nie jak coś widzisz jest tego nurka, widowiskowe, nie? to za tym idą sponsorzy, pieniądze i de facto da się to organizować. Ale powiem ci, ja Apple widziałem i zawody telewizji. statyczne, też nie są widowiskowe, tam No nic się właśnie. nie dzieje, nie? No i u nas, ponieważ jest to rozgrywane w dwójkach generalnie, czyli mamy dwoje zawodników startujących ze sobą i to też widać, oni bardzo często jednak ze sobą też się ścigają. Oczywiście na koniec liczy się czas, ale fakt, że 2 osoby startują naraz, jakby sprawia, że to też jest ciekawsze. Możemy porównać różne style, różne techniki, różne podejścia do tego wszystkiego i one naprawdę są. Bo to jest kolejny przykład takiej aktywności, no z zewnątrz, no co, no dół, góra, siedzę, wychodzę, tak? No tak. A jak się okazuje, można na tym napisać bardzo długi regulamin i spędzić dużo czasu trenując, więc jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły są ciekawe, no tak. Ale to, że jeszcze 2 osoby równocześnie, to też faktycznie jest rywalizacja, jak w Formule 1 trochę zaczyna się robić, widzę. No w finałach ostatnia para, jakby to są ci, którym najlepiej poszły eliminacje, więc najczęściej, znowu to nie musi być twardy, to są faworyci. I mieliśmy tu bardzo wiele spektakularnych finałów.
łącznie, nie chcę skłamać, ale jestem prawie pewien, że na jednym z finałów było tak, że obie faworytki tak bardzo chciały ze sobą wygrać nawzajem, że się zdyskwalifikowały, jedna i druga, nie przeciągnęły jakby i nie udało się. I ta, która z trzeciej pozycji wskoczyła na pierwsze, bo właśnie ta rywalizacja tych dwóch była tak ostra, że się nie udało na koniec. Tak? No To bo było bardzo rozumiem, imponujące w sensie sportowym, no ale tak jak w każdym sporcie, ostatecznie wygrywa ten, który wygrał cały wyścig, spełnił wszystkie wymagania. no właśnie, trochę jak walka o pierwsze miejsce w Formule 1 i pierwszy z drugim się ściga, robią kraksy, wygrywa trzeci, nie? Dokładnie tak. Rozumiem, wygrywa ta osoba, która najdłużej była pod wodą, tak? Liczy tu jest się Tak jest. czas. No musi też zanurkować tam i to wszystko to jest odzwierciedlone w punktach, czyli jakby im głębiej zanurkowałem, to mam więcej punktów. Na przykład jakby ktoś nurkował na te 44 metry, ale tego dnia, no nie wiem, nie puściło go. Coś by naprawdę poszło nie tak, zanurkowałby na 35 i zawrócił, to nie jest dyskwalifikacja. Tak, to po prostu jest mniej punktów, no więc na tym traci, ale jakby przy tym miał bardzo mocną statykę, to dalej ma szansę rywalizować o dobrą pozycję. Czyli albo idę głęboko i łapię punkty, jestem krócej w statyce, albo idę płytko i siedzę dłużej w statyce, tak? Ale punkty są zrobione tak i zawodnicy jak tacy, żeby wygrać, to muszę być i głęboko, i długo. Po prostu poprzeczka jest wysoko postawiona. Pamiętajcie, że żeby być mistrzem Polski, trzeba być mistrzem świata, bo polscy freediverzy są naprawdę w czołówce, więc tu przyjeżdżają też zawodnicy ze świata. Teraz mamy Katerinę Sadurską już któryś raz, jest Mateusz Malina, więc jakby tu tak. No Jest lekko nie Agata będzie. Załęcka, która broni szeregu już tytułów uzyskanych tutaj, także jest to. No właśnie, jak mówiłeś, że niektórym ta głębokość już jest za mało, to pamiętam, jak właśnie rozmawiałem z Agatą Załęcką w odcinku, powiedział, deep spot jest dla mnie już za płytki, nie? Ja mówię, Tak, to jest taki problem, który trudno sobie wyobrazić na początku ścieżki freedivingowej, bo to jest tam te 12 czy 13 pięter w dół, ale jednak tak, dochodzimy w to miejsce. Świetnie. No właśnie, konkurencja brzmi naprawdę ciekawo, ale jak jest sprawdzane, że dany zawodnik, zawodniczka byli tam głęboko, tam ktoś siedzi i pilnuje, policja podwodna? Policji podwodnej nie mamy. W dawnych czasach tak było. To w Wielkim Błękicie można zobaczyć, że tam na dole siedział facet i patrzył, ale ryzyko, jakim było obarczone nurkowanie tego człowieka, który tam na dole siedział, było tak duże, że to naprawdę on pomóc nie mógł nic, a sam mógł zginąć. Więc od tego jakby świat freediving odszedł już dawno temu. Mamy inne systemy bezpieczeństwa, czyli tak, klasycznie jak ukochanej trzeba było coś przynieść z dnia morza, to była to muszelka. No to teraz mamy tagi, czyli taki rzep, białą karteczkę z rzepem, którą na dole zrywam, przyczepiam sobie na rękawek, wypływam na powierzchnię i jak mnie sędzia zapyta, a tag, to bęk, pokazuję mu i to jest ta symboliczna muszelka z dna oceanu, którą pokazuje, że osiągnąłem dno. Jest też komputer nurkowy, ale jakby z założenia ma to być ten tag. Wszystko inne będzie miało jakąś tam karę. Okej. I Bo na przykład rozumiem, że tak. nie wierzymy na słowo, taka jest dyscyplina sportowa, czyli my mamy na kamerze, że ktoś tam zanurkował, ale jak zgubił tego taga, to i tak dostanie karę. Okej. No, czyli trzeba pilnować taga w takim razie dosyć mocno. W bardzo różnych miejscach. Bywa w dekolcie, bywa w majtkach, jest kolorowa, jeśli chodzi o tagi. Kusisz tym streamingiem właśnie. Powiedz mi, bo kiedy zaczyna się liczenie czasu, bo na tych zawodach byłem na jednych takich zawodach freediverskich, od momentu, nie wiem, wejścia do wody, zanurzenia głowy, schowania ust pod wodę, w którym momencie wyliczycie, albo właśnie jak wygląda No i tak, start. znowu koniec? u nas jest inaczej, bo chodzi o to, żeby było widowiskowo jednak. Tak, to było to podłoże, żeby nasze zawody się też ciekawie oglądało, a zarazem, żeby były zawodami sportowymi, realnymi, żeby to nie była jakaś konkretnie zmyślona jakby dyscyplina, która nijak się ma do freedivingu. Więc my trochę chcemy, żeby ludzie się ćwiczyli do tej dyscypliny, a nie żeby tak ogólnie byli świetni i przychodzą, wygrywają wszystko. To jakby idea była taka, że no nie, chcemy coś więcej od ciebie, super freediverze, żebyś mógł porywalizować z takimi, co na przykład nie są aż tak dobrzy, ale naprawdę przykładają się, żeby być dobrymi w Deep Spot Challenge. I dużo jest też takich osób w tej kategorii non-profit, tej do 20 metrów. Tam wbrew pozorom jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka i nurkowania też są bardzo długie. Więc to wcale nie jest tak, że tam są jacyś znacząco słabsi zawodnicy. No więc u nas, i to jest jakby wyjątkowe w świecie freedivingowym, wszyscy muszą wystartować przed top time, taką komendą, czyli tym 0 w odliczaniu,
A przez wystartować rozumiemy zanurzyć się w całości. Nie tylko drogi oddechowe, czyli nie usta, nos, tylko cały człowiek musi być pod wodą. Nie mogą mu wystawać pięty, stopy i jakieś tam inne rzeczy. Kawałek Czubek pianki, głowy i właśnie, włosy. czubek. Pianek nie dopuszczamy, równe szanse, więc wszyscy startują bez pianki. E, Ale nic. Za to są też punkty karne. Więc jednym z elementów, na przykład dzisiaj jest oficjalny trening, jak teraz rozmawiam, w tej chwili trwa i ludzie właśnie ćwiczą takie zanurzenie na komendę, bo to nie jest aż tak typowe, a tutaj przed zero masz być cały zanurzony. Jak zrobisz dużo wcześniej to zanurzenie, no to cię nie opłaca. To tak, Bo nie wiem, jak rozumiem, ten czas nie jest liczony, rozumiem. Tylko od tak, tego nie jest top liczone. time Czyli jest liczony. możesz to zrobić, a to się nie opłaca. To jest trochę tak jak odwrócona sytuacja z regat żeglarskich. To zawsze są ciekawe starty, czyli pełno tych łódek płynie i próbuje tak wpłynąć, żeby wpłynąć na start dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Jak za wcześnie to fal start, jak za późno, no to strata. Więc to wycyrklowanie startu jest jednym z elementów, który jest oceniany, no i u nas tak samo. No dobra, to jest jakieś odliczanie do tego top time? 3, 2, 1 start? Jest odliczanie na powierzchni i pod wodą. W świecie freedivingu odliczania są zawsze po angielsku, więc i tutaj tak jest, więc zawodnik słyszy tam 3 minutes, 2 minutes, 1 minute 30 seconds i tak dalej. To mój syn uwielbiał, bo ja te filmy, to odliczanie nagrałem dawno temu, bo teraz jest 6. edycja, czyli 6 lat temu nagrałem odliczanie. Ono jakimś tam niewielkim zmianom nadchodzi i pamiętam, no, że mój syn 6 lat temu to miał 2 lata, 2,5. I patrzy się na mnie, słyszy mój głos z głośników i słyszy, jak odliczam i pamiętam, że to była frajda. Ludzie też widzą, jak chodzę na płycie albo komentuję tego streamingu, a zarazem mówię z głośników odliczanie. Dla dzieci fantastyczna zabawa. Czyli generalnie odliczasz tam te 3 minuty, potem 3, 2, 1 top time i rozumiem, że warto typu sekundę przed top time'em wejść na przykład, nie? Dokładnie tak i obserwujemy to. To jest naprawdę fajnie się ogląda starty tych zawodników, bo widać, że niektórzy naprawdę włożyli dużo wysiłku w to, żeby było akurat na styk, a potem spokojnie tam się przemieszczają w dół bez problemu. Później No właśnie, odliczam bo- dalej, bo jest jeszcze 30 sekund, w którym trzeba się zanurzyć, czyli dostajesz karę, ale jak się spóźnisz, to jeszcze nie jest dyskwalifikacja. A jak Czy jakieś tam 30 punkty ujemne? nie zanurzysz. Tak. A jak przez 30 sekund się nie zanurzysz, no to jest dyskwalifikacja. A bo jako skuba to wiesz, no zanurzenie się na czas to jest proste, no automat w usta i pod wodę, tak? Rozumiem, że freediverzy więcej rzeczy muszą zrobić, żeby się zanurzyć, nie? Więcej. Jakby znowu, jak tu mówimy, wiecie, tak intuicyjnie no mówię, I no właśnie, nie? tak, no, w praktyce, jak jestem bardziej zaawansowany, powiedzmy tak, najbardziej zaawansowani zawodnicy zaczynają ostatni wdech mniej więcej, uwaga, 20 sekund, 15-20 sekund przed zero. Wow. Czyli ostatni wdech trwa tyle czasu. Może 20, może trochę przestrzeliłem, ale 15 myślę, że już nie przestrzeliłem. Czyli przez 15 sekund biorę specjalną techniką bardzo głęboki wdech. 15 Więc on sekund. musi- Tak, No. dokładnie tak. Tu mówimy już o światowej takiej czołówce, tak? Nie mówimy o takiej, co przyszedł, zrobił kurs i świetnie się bawi, ale jednak no, nie wstrzymuje oddechu, nie nurkuje na 100 metrów. Ale mamy tu trochę osób, które mówią o takim poziomie. I też nasze nagrody są chyba, wiecie, najbardziej, no na pewno to są najlepsze nagrody w tym kraju i jedne z lepszych na świecie. To, co można u nas wygrać w tych zawodach. Więc stawka jest po prostu wysoka. No więc wycyrklowanie tego plus ten ruch zanurzenia, no to jest już sztuka. Bo rozumiem, oni są w wodzie na tych gąbkach i tak dalej i nie jest jeszcze Makarona. wskoczyć trzeba. Makarona też nie. Nie. Leży sobie na dnie, bierze wdech, zanurza się i na przykład czasem odruchowo mogę, nie wiem, machnąć nogami za wysoko i my płetwy nie liczymy, ale stopy już liczymy. Więc jak wyjdzie stopa po top time na powierzchnię, no to jest punkt karny. Tam punkt. Ty leżysz przy wodzie z lornetką. Tak, to się da bardzo łatwo zobaczyć. Tak, akurat jest takie, ten dźwięk dobiega z głośników i to widać gołym okiem. Nie mieliśmy nigdy takiej sporności dużej, czy to było przed, czy po top time. Ale no, to dodaje tego smaku tej dyscyplinie, bo na przykład ludzie, którzy nie trenowali, często zanurzają się, nie wiem, na 5 sekund wcześniej albo 10 nawet. Widziałem takie starty przed top time. No i są bezpieczni, jeśli chodzi o start, no ale to jest te 10 sekund, czy ileś, które im się nie będzie liczyło do czasu. Tak, punkty karne, jak rozumiem. Nie zaliczą długości czasu. Znaczy niezaliczone, tak. Tak, niezaliczone. Gratisowo oddane, nie? Tak, od siebie. No, a
Bo no, brzmi to faktycznie skomplikowanie, że trzeba wejść głęboko, potem się wynurzyć, ale nie wynurzyć się. Muszę być pod wodą, tak, na tym Tak. statyku, tak? No, jak z Tam też, co blackoutami to w znaczy takim być na razie? 2 metrach, to też na przykład w regulaminie jest tyle o tym, No. co to znaczy być na tych 2 metrach i to też jest dość jasne i to też ludzie trenują, bo tu dochodzi taki problem e, wyporności, pływalności, którą dany człowiek ma, tak? Jednemu Mhm. będzie wygodniej troszkę głębiej, innemu trochę płycej i tam też trzeba to dopasować, plus e, jak człowiek długo wstrzymuje oddech, to wskutek przemiany materii, jak nie wydycha gazu, jak dalej ma jakby, to jego pływalność w trakcie tego nurkowania spadnie. I to spadnie zauważalnie niebagatelnie. Na przykład jak pływają ludzie dynamikę długo, czyli w tej z powrotem, w tej z powrotem, to może być tak, że na początku troszeczkę ich wynosi, a pod koniec już trochę ich gniata w podłogę. Więc tu też dochodzą takie rzeczy, które znowu dla początkujących szczerze to wszystko jest pomijalne. To chodzi dobrą zabawę, biorę ten wdech, lecę w dół, w górę, siedzę, Mhm. ile wytrzymam. Ale jak mówimy o tej czołówce, to tam wszystkie te rzeczy robią już różnicę. A powiedz mi, jak oni są w tym static zone, to są pionowo? Najczęściej pionowo, Jak poziomo ktoś jest wygodniejszą wysoki, kontrolę. jak ktoś jest wysoki, to jest mały Jest marginy, nie? Dlatego mówimy, że jakaś część ciała musi być na tych Okej. 2 metrach. Może to być tylko ręka, czyli mogę wisieć poniżej. Może to być tułów, a na przykład nogami się złapałem, mogę się złapać stopami głębiej, ale kawałek mojego korpusu jest w static zone. My wymagamy od nich, bo to generowało spory, żeby dopływając do static zone, chociaż raz złapali ręką w static zone, jakby w dobrym czasie. Ma być ten chwyt, Mhm. a potem oni się poprawiają i tu znowu bardzo dużo różnych technik, naprawdę dużo, co też sprawia, że fajnie się to ogląda, co ktoś przyniesie danego dnia, jak zrobi, jaką ma strategię na ten rok. Mhm. A powiedz mi właśnie, bo mówię, brzmi to trudne. Jak wyglądają, nie wiem, blackouty w takim razie? Czy ich jest, nie wiem, więcej, czy mniej No, w oczywiście stosunku. jest tak, że na przykład my tu, to Michał ci opowie, tak, robiliśmy statystykę ogólnie wypadkowości deep spotu i tak dalej, Michał Kosut. Natomiast no absolutnie zawody musimy wyłączyć z tego, tak? Zawody, no to jest taka sytuacja, w której ludzie siłą rzeczy dochodzą do granic swoich możliwości, a często je przekraczają. Więc one się rządzą naprawdę innymi prawami niż normalny rekreacyjny freediving, taki jaki tutaj na co dzień obserwujemy. Więc objawów niedotlenienia, czyli blackoutów i tak zwanej samby, utraty kontroli motorycznej, bardziej formalnie mówiąc, doświadczamy na tych zawodach zdecydowanie częściej niż realnie, jakby jak ludzie sobie uprawiają freediving po prostu. I teraz, ponieważ organizacje freedivingowe no, nie chcą, żeby ludzie sobie robili krzywdę, to też jest mierzone w takim sensie, że jest protokół powierzchniowy, którego nie da się zdać, jak się przegięło, jak zostaliśmy za długo i jesteśmy głęboko niedotlenieni. I to ma właśnie chronić de facto zawodników, co prawda często ich irytuje, bo wykonali to nurkowanie na daną głębokość, wynurzyli się, ale sędzia dał im czerwoną kartkę, że jednak niedobrze. No i ten protokół powierzchniowy u nas jest, jak na protokoły powierzchniowe jest bardzo prosty i to będzie zabawne, jak to myślę usłyszysz i zestrzelisz to z tym, że to można oblać, czyli musisz się wynurzyć, popatrzeć w kierunku sędziego, pokazać mu okejkę, i nie jestem pewien, czy u nas masz powiedzieć I'm okay, czy nie. Załóżmy, że to też. I zostać na powierzchni, dopóki on ci nie pokaże kartki. To wszystko. To jest wszystko, co masz zrobić. Jak zapyta o taga, masz mu pokazać taga. Zrobione. No i to dużo osób oblewa. Samo to jest wyzwaniem, bo na przykład nie są w stanie spojrzeć w kierunku sędziego. Albo nie są w stanie utrzymać swoich dróg oddechowych na powierzchni przez zadany czas. Albo nie są w stanie złożyć ręki do tego znaku. Więc no to jest świadectwo, że ktoś został za długo. I no, oczywiście, że tego nie pochwalamy, to chciałbym, żebyśmy mieli jasność i nie jest to coś, do czego dążymy, dlatego też nie wynagradzamy żadnych takich zachowań, tak? Czyli dojechanie tam, próbowałeś, nie udało się, no ale też nie wygrasz nic tutaj. Dobra, tu skłamałem. W zeszłym roku daliśmy jedną nagrodę, bo ktoś miał tak niesamowitą utratę kontroli motorycznej, tak Okej. wyglądał, tak spektakularnie to wyglądało, że tutaj wszyscy jako sędziowie i obsługa zgodziliśmy się, że to zasługuje na nagrodę, bo to był tak widowiskowy pokaz bardzo, bardzo mocnego freedivera, bo to też, żebyśmy mieli jasność, utrata kontroli motorycznej u
niezaawansowanego będzie trwała kilka sekund, potem on straci przytomność. Ale tu mówimy o ludziach, którzy objawy utraty kontroli motorycznej mogą się mieć 20-30 sekund i dalej być świadomi i przytomni. Więc to są inna liga, że tak powiem. Rozumiem. Jak wygląda harmonogram takich Dispod Challenge? Bo to aż 3 dni trwa, jak patrzę sobie na Tak, stronę. pierwszy dzień to są oficjalne treningi, to też chodzi o równe szanse, żeby wszyscy ci, co przyjeżdżają skądkolwiek, mieli jeden slot, na którym mogą potrenować. To i teraz, jak tutaj rozmawiamy, to się właśnie u nas dzieje. Każdy tam zawodnik ma 1,5 godziny, są podzieleni na 4 takie grupy i sobie ćwiczą. Później robimy coś, co robimy zawsze na Deep Spot Challenge, ale realnie to jest ukłon w stronę zawodników, czyli organizujemy zawody głębokościowe, które nazywają się AIDA Minicomp, Mhm. gdzie można na zadedykowaną przez siebie głębokość zanurkować w określonym przez siebie stylu, czyli właśnie no fins, z płetwami bifins, monopłetwa, free immersion i tak dalej. I one dają możliwość znalezienia się w rankingu, więc na przykład jak ktoś nigdy nie startował w zawodach, ale chciałby startować już w profesjonalnych światowych zawodach, to są te pierwsze zawody dla niego. To jest zrobione po to, żeby miał szansę zdobyć punkty, otrzaskać się z procedurą i tak dalej. Tutaj nie ma z naszej strony żadnych spektakularnych nagród. Tu chodzi o to, że skoro już się wszyscy spotykamy i robimy te nasze szalone zawody, to żeby dać też możliwość zapunktowania w zawodach normalnych. No problem jest taki, że często może być dużo osób ex aequo na pierwszym miejscu, no bo zanurkują wszyscy na tę samą głębokość i w tym samym stylu, no to będą. Dlatego jakby to jest coś przy okazji. I następny dzień to jest ten właściwy dzień pierwszy Deep Spot Challenge, czyli eliminacje. Najpierw startuje grupa non-profi, potem profi, po 2 osoby na linię, starty są co 10 minut, czyli ktoś startuje, nurkuje, wraca, siedzi pod tą wodą, kończy próbę i zostaje jeszcze kilka minut na też zmianę zawodników, przygotowanie się sędziego i tym podobne. No i to chyba nie zawsze jest regułą, ale u nas eliminacje bywają bardzo ekscytujące. Chodzi o to, że powiedzmy, że jak mamy kilkoro takich mocnych faworytów, no to oni startują dość spokojni, że się dostaną do finału. Dość. Ale mamy dużo osób, które wiedzą, że są na krawędzi przejścia do finału. I myślę, że w tym roku to będzie dużo bardziej w grupie tej non-profi, tej do 20 metrów. I tam dużo osób naprawdę daje z siebie absolutnie wszystko, więc widzimy jakby wielką walkę umysłu nad ciałem. Widać to, bo to jest blisko powierzchni, widać to przez okno, widać to na streamie, to jest dość spektakularne, jak ludzie naprawdę walczą o danie tego, co im ciało pozwoli im dać jakby najwięcej. Więc to że tak powiem, no ogląda się przyjemnie, trochę boli, ale jednak jest to imponujące, jak dużo ludzie są gotowi zrobić i jak sobą zawalczyć. I ponieważ ja znam tę dyscyplinę, jakby nie startowałem nigdy w tych zawodach, ale próbowałem, ja wiem, że to jest naprawdę trudne. Więc mam wielki szacunek oglądając to, jak ci ludzie się zmagają, tak mówię, no głównie jednak ze sobą i trochę z tym człowiekiem na drugiej linie. To sprawia, że te eliminacje są super. No właśnie, to teraz tak sobie No. cały czas myślę, że ta osoba druga obok, to jest też ciekawe, bo możesz zobaczyć, konkurent jeszcze jest, Tak, ja no już i chcę właśnie wyjść, niektórzy nie? na przykład ustawiają się celowo plecami do tej drugiej osoby, żeby nie widzieć, mówią, ja tu jestem dla siebie, to jest moje zone, coś tam to Mhm. widzimy, ale później też często widzimy, jak tam zerka, czy jednak wyszedł, czy nie wyszedł. No więc to jest jakaś informacja i znowu to dodaje tego ducha rywalizacji takiej sportowej, trochę No. bardziej klasycznej. No a potem przechodzi po 6 osób w każdej kategorii, my dzielimy kobiety i mężczyźni startują osobno, profi, non-profi. I następny dzień, w tym wypadku sobota rano, to jest dzień finałów, gdzie już rzeczywiście wszyscy dają z siebie wszystko, gdzie nie można przestrzelić, bo jakby tak mówię, dużo faworytów przegrało bardziej z strategią niż ze swoją tam wydolnością. Mhm. No a jakby my losujemy z grona tych zwycięzców w najwyższej kategorii, znaczy losujemy, no wybieramy, ale jakby każdy, kto się załapie na te pierwsze 3 miejsca ma szansę. Skuter Sicra Go, więc nagroda jest bardzo, bardzo wysoka, kosztowna. Oprócz tego jest szereg innych nagród, tak, ale to jest są Garminy, jest sprzęt Czetmy, więc tak jest prestiżowo. Opłaca się zająć tu dobre miejsce. Czyli wystarczy posiedzieć pod wodą te 5 minut i masz skuter, nie?
I jest się też parę groszy do przodu poza tym. No tak, no brzmi prosto, nie? Brzmi prosto, ale też bardzo chcieliśmy, ja uczciwie powiem, no mnie to bardzo cieszy. Mamy w tym roku bardzo dużo osób w tej kategorii non-profit, czyli tej do 20 metrów. Dla mnie to jest super sygnał, że ludzie jakby widzą, no dobra, jeszcze nie jestem tam, ale kurde, fajne zawody, wystartuję, spróbuję. To jakby pokazuje, że ta idea się przebija, bo oczywiście fajnie i prestiżowo jest mieć mistrzów świata i tutaj, tak mówię, przyjeżdżają i też rywalizują, a na szczęście czasem osoby z naszego podwórka wygrywają, to też jest fajnie się to obserwuje. E, ale, ale poza tym, no są to właśnie takie zawody, których nie potrzebujesz żadnego sprzętu, żeby w nich wystartować. Musisz być po podstawowym kursie freedivingowym, mieć kąpielówki albo strój kąpielowy i lecisz i zrobione. Tak więc jakby bariera wejścia realnie jest mała. I daje to szansę jakby porównać się z innymi, często na bardzo wysokim poziomie. No, tu jest frajda. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza to, że wprowadziliście Słuchaj, te no w tym elementy roku już takiej... się nie zapiszesz, ale w przyszłym zapraszam, dogadamy. Nie, w tym roku będę oglądał stream, też polecam oglądać stream, będą linki pod opisem tego odcinka. No bo właśnie, tam jest poza streamem, że ja myślałem, że to... Właśnie, pomyślałem o streamie, że to co będzie kamera nad wodą i ktoś się nagle po 5 minutach wynurzył, a tu jest kamera nad wodą, pod wodą, jest też komentator polski, komentator po angielsku, więc jest co oglądać. Tak, jest. Myślę, że no jest, znaczy wiem, że jest to dobra zabawa, bo trochę moich znajomych już w zeszłym roku jakby takich, którzy w ogóle nie są nurkowi, ja oczywiście też promowałem w swoich social mediach, więc parę osób absolutnie niezwiązanych z freedivingiem ogląda, mówią, kurde, jakie to jest ciekawe, w życiu nie myślałem, że wstrzymywanie oddechu może być ciekawe. No więc to jest frajda, no dokładnie, to jest frajda, fajnie jest się tym dzielić, plus no trochę ludzi to mam nadzieję zachęci, żeby w ogóle spróbować, bo freediving jest ekstra. Czy wyczynowo, czy niewyczynowo. To prawda, ja wczoraj byłem w Deep Spocie i zawsze podziwiam freediverów, co tak sobie pływają pomiędzy nami po prostu, nie? Jest to swoboda. No muszę przyznać, basen, który nam wybudował Michał Braszczyński, jest po prostu takim placem zabaw, gwiazdką z nieba. Myślę, że dla nurków scuba na pewno, ale dla freediverów to w ogóle do kwadratu. No, to jest No, to się dokładnie zgadza. to, czego potrzeba, żeby bawić się fantastycznie pod tą wodą. A powiedz mi, jeszcze cię zapytam, bo widziałem, że komentujesz te całe Deep Spot Challenge. Trudno jest komentować i gadać przez tak długi czas? Jak wiesz i wiedzą słuchacze tego podcastu, mówienie jest czymś, co robię. No i ja z tyłu głowy zawsze jak komentuję, nie jest tak, że to jest pierwsze moje doświadczenie komentatorskie, bo komentowałem też różne narciarskie wydarzenia wcześniej, w innym życiu, w innej pracy. Natomiast staram się myśleć o tym, żeby przybliżać sport słuchaczom. I właśnie z tego powodu to jest tak, że ten komentarz jest pomyślany w dużym stopniu właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, którzy się nie znają, którzy nie rozumieją, e, żeby tłumaczyć im to, co jest na ekranie, bo myślałem sobie o tym nawet dzisiaj jeszcze, jak bardzo jednak ludzie muszą usłyszeć, co widzą, żeby to zrozumieć. Tak, no teraz trwają Igrzyska Olimpijskie, no i ktoś patrzysz jakby bez komentarza, no jedzie dobrze, ale załóżmy tak, na nartach się trochę znam, to wiem coś stwierdzić, ale oglądam sanki, ja nie wiem, czy on jedzie dobrze, Dokładnie. czy niedobrze, nic z tego nie rozumiem jakby. Znaczy, jak się wywali, to źle, nie? To źle, dokładnie, ale jak ktoś, kto się z nami mówi, co ja widzę, mówi, że ktoś coś wystawił, coś źle zrobił i jeszcze widzę ten czas, który też jest takim zobiektywizowanym wskaźnikiem, to nagle to wszystko nabiera dużo więcej sensu, tak? I tak samo oglądanie, no wiecie, zanurzenie na 44 metry z zewnątrz wygląda, no ktoś wziął wdech i nurkuje, a tam po drodze się naprawdę musi wydarzyć parę rzeczy, żeby nie przebić uszu i nie zrobić sobie krzywdy. I to wszystko jakby, no pomysł jest taki, żeby ten komentarz też tłumaczył widzowi niewprawnemu, co widzi, a przy okazji dopowiadał też to, czego jakby coś gdzieś umknęło, tylko coś było dodatkowe. Dokładnie, także tym miłym akcentem zapraszam do oglądania streamingu z Deep Spot Challenge i za rok do wystartowania w takim razie. Zapraszam, polecam. Jakby się okazało, że to, co mówię, jest nudne, to będzie drugi komentator po angielsku w tym roku, więc naprawdę można sobie sprawdzić, który woli. Uważam, że wybór jest świetny, więc zatrudniliśmy Anasa, który komentował też już zawody freedivingowe i będzie tu opowiadał.
Super. Dzięki za kolejny ciekawy odcinek, Franku, i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.